Także jest tego sporo. Dopasowywanie akumulatora. Elektroda świecy zapłonowej musi być ustawiona, w teorii oczywiście, i powinna być w praktyce, ustawiona idealnie pod pewnym kątem do, słuchajcie, wtryskiwanej dawki, wtryskiwanej mgły paliwa, czyli strumienia paliwa. I teraz tak, to co właśnie mówiłem, że słuchajcie, niezmiernie ważne jest w tych silnikach to, aby elektroda względem wtryskiwanego paliwa była ustawiona w odpowiedni sposób. I teraz tak, słuchajcie, czekam, słuchajcie, na komentarze odnośnie tej sytuacji. A tak jeszcze Wam tylko szybciutko pokażę. Są ustawione elektrody w tych boszach. Zobaczcie. Każda w inną stronę. No, każda praktycznie inaczej. Dwie w zasadzie, te dwie pierwsze mają tak samo. Zaczynają się praktycznie na grzbiecie bocznej elektrody. Ale te dwie już tutaj jest, widzicie, rozstrzał. Zrobimy sobie jeszcze tylko taki jeden eksperyment, bo chciałbym tylko sprawdzić, czy świece, czy gniazda świec w głowicy rzeczywiście mają początek gwintu w tych samych miejscach. Jak to sprawdzić? Wezmę sobie, słuchajcie, jedną świecę, ale tutaj, żeby nie męczyć tych nowych boszy, to wezmę sobie używaną i... No, powiem Wam, że sporo robi to urządzenie, mamy dużo adaptacji, na pewno będę musiał pobrać aktualizację.
and soak into my skin. No i tak, niby mały wyciek, a znowu, słuchajcie, bardzo dużo pracy. Od czego tu zacząć? Zobaczcie, co my tutaj dzisiaj będziemy działać. Na stole już, słuchajcie, zdemontowany moduł zarządzania układem chłodzenia, nazwijmy to tak w uproszczeniu. Wyciągnięty spod maski Audi A4 B9. Jest to 2-litrowe TFSI. Co się stało? Wyciek. Słuchajcie, wyciek. I słuchajcie, znowu słuchajcie, robota po kimś, kto, no zobaczcie, chciał zaoszczędzić. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Przeżarte, pęknięte, nie wiem, przegrzane ścianki. O, zobaczcie, tu się wszystko rusza. Słuchajcie, sklejone pompa, cała pompa, cały moduł wrzucony, sklejony na silikon. Zobaczcie, tu wszystko latało na silikonie. Tu tak samo, zobaczcie, pełno silikonu, jeszcze tego nie zdążyłem tutaj poczyścić. I oprócz tego jeszcze tutaj mamy taki kruciec, łącznik tutaj tego całego modułu, nazwijmy go w uproszczeniu pompą, między pompą a chłodniczką oleju. I zobaczcie, no tutaj tak samo, no zamiast nawet wymienić, znaczy tak, no uszczelki na pewno były stare, bo są twarde jak kamień. Chociaż nawet jakby nową tutaj, słuchajcie, ktoś dał, no to raczej tak by to nie przyniosło, tak mi się wydaje, efektu. Tutaj tak samo, o-ringi, słuchajcie, twarde jak kamień, jeden i drugi, no i też silikonu nawalone. A zobaczcie, co jest w samej chłodniczce. Zobaczcie, nawalone silikonu i jeszcze tam głęboko, pełno baraboli naklejone silikonem. Także można, no można. No i teraz niestety koszta, ale już po, słuchajcie, stronie nowego właściciela, ponieważ tutaj auto kupione niedawno, powiedzmy na dniach, i tutaj w zasadzie nic, wiadomo, od czasu kupna nie było robione, czyli tutaj poprzedni właściciel, nie wiem, czy przed całą sprzedażą, czy wcześniej chciał zaoszczędzić, no i jest zrobione po prostu tak, jak jest zrobione, tak jak widać. No więc w tym przypadku, słuchajcie, pompa, cały moduł jest oczywiście napędzany paskiem. Zobaczcie, takim małym paseczkiem. Tutaj pasek jeszcze był oryginalny. Zobaczcie, w oryginale tak się wszyscy, duża część gdzieś tam widzów śmieje z Dajko. Ja Dajko dosyć sporo zakładam rozrządów i moim zdaniem jest naprawdę, to już powtarzam któryś raz z kolei, jest to bardzo dobry producent. I zobaczcie, o, Volkswagen Audi. Pompa napędzana jest, zobaczcie, tutaj z wałka, który napędzany jest łańcuchem rozrządu po rozrządzie. I zobaczcie, tutaj mamy koniec wałka zakończony, zobaczcie, kółkiem zębatym. I tutaj właśnie stąd sobie cała ta pompa bierze napęd. Teoretycznie pasek, słuchajcie, można zdjąć tylko i wyłącznie po odkręceniu tego kółka. Tutaj w zestawie mamy, zobaczcie, razem z nową pompą, tu ja sobie zamówiłem inne, mamy nową śrubę właśnie do tego kółka i oprócz tego mamy też w zestawie nowy kruciec.
Ale słuchajcie, mi ten stary pasek udało się zdjąć bez zdejmowania tego kółka. I zaraz zobaczymy, słuchajcie, zaraz sobie spróbuję z ciekawości, zobaczę, czy uda mi się nowy pasek założyć, jakoś tam bez jakiegoś tam mega ciśnienia, bez mega jakiegoś tam wkładania wysiłku, tak żeby paska też nie uszkodzić. Jeżeli, słuchajcie, ten pasek nie będzie chciał wchodzić, no to kółko sobie będziemy musieli odkręcić. No ale zobaczymy. No i teraz tak, słuchajcie, na pewno tak, pompa, tak jak mówię, do wymiany. I z racji tego, że, bo zdjąłem, jak widzicie, chłodnicę oleju, ale zdjąłem ją tylko i wyłącznie dlatego, bo tak, wyciek mieliśmy ewidentnie spod pompy i spod tego krótca. To, co widzieliście, mieliście okazję już widzieć jakiś czas temu na tym szorcie. Felt to the pressure of the outside. Come to me, let me help you revive. Let me guide you to revive the light. Cześć załoga. Audi A4B8 2-litrowe TFSI. Miało być robione co innego, ale przy okazji okazało się, jak widzieliście, że jest potężny, dosyć potężny wyciek z układu chłodzenia. Także kolektor ssący do wyrzucenia. No way. No, także tak to wyglądało. I słuchajcie, tą chłodniczkę też będę zakładał nową. Dlaczego nową? W zasadzie tak, bo zdjąłem ją, słuchajcie, profilaktycznie, bo już przy takiej robocie, no to już, słuchajcie, odkręcenie 4 śrub tutaj, no już więcej jakoś tam mega roboty nam nie dodaje. Chociaż 2 śruby przy samym bloku, taki troszeczkę ciężkawy do nich dostęp jest, ale nie ma dramatu. Ale słuchajcie, jak się okazuje, uszczelka jest twarda, słuchajcie, jak plastik, jak kamień. Także no chociaż samą uszczelkę, ale z racji tego, że słuchajcie, tak tu jest nawalone z twardniałego silikonu, nowa chłodniczka nie jest, słuchajcie, droga, więc założymy, słuchajcie, nową oryginalną z Pierburga. Tutaj oryginalnie szedł Modine. Nie wiem, co to za firma, szczerze mówiąc, ale tej firmy chłodniczka oleju szła w oryginale. No i tak to wygląda. Oprócz tego, słuchajcie, przetestujemy sobie jeszcze dzisiaj nowy sprzęt, który trafił na warsztat, a jest to, zobaczcie, Kingbolen S6 Elite. I powiem Wam, że już testowałem na 2-3 autach ten testerek i powiem Wam, że jest naprawdę bardzo, bardzo sprytny. Co mogę powiedzieć, to, że słuchajcie, bardzo szybko, naprawdę bardzo szybko działa. Ma, słuchajcie, bardzo intuicyjną obsługę i mówię, jest bardzo szybki, bardzo szybko łączy się z autem i co, słuchajcie, najważniejsze, bardzo szybko robi skan całego pojazdu. Także no bardzo fajny, bardzo wygodny. Oprócz tego, słuchajcie, mamy też miejsce na kartę pamięci, ale słuchajcie, tym to się zajmiemy później, bo na pewno nam się, słuchajcie, przyda ten tester, znaczy to zobaczymy, dopiero się na pewno okaże, czy nam się przyda, ponieważ, słuchajcie, tutaj układ chłodzenia przy pompie sterowanej, czego chyba jeszcze nie wspomniałem, elektrycznie, za pośrednictwem tutaj, słuchajcie, aktuatora. Ten, słuchajcie, tutaj nazwijmy to sterownik, steruje zaworami i zarządzaniem przepływem cieczy w układzie chłodzenia. Tutaj, słuchajcie, mamy wszędzie przegrody, które się zamykają, otwierają w odpowiednich momentach. I słuchajcie, tutaj odpowietrzenie układu. No niestety układu na pewno nie odpowietrzymy w tradycyjny sposób, zalewając płyn i czekając, aż auto, odpalając auto, aż samo się auto odpowietrzy, sam układ się odpowietrzy. Tylko tutaj tak, albo podciśnieniowo i z testerem, albo samym testerem. Ja sobie najpierw, słuchajcie, zrobię podciśnieniowo, urządzeniem właśnie do wytwarzania podciśnienia próżni w układzie chłodzenia.
A później oczywiście tak czy siak jeszcze zobaczymy, czy tutaj akurat to urządzenie posiada opcję uruchamiania, odpowietrzania układu chłodzenia. No i słuchajcie, następna jeszcze rzecz, którą dzisiaj będziemy robić, to czyszczenie, słuchajcie, dolotów, ponieważ doloty są już bardzo mocno, zobaczcie, zabrudzone. Jest już mega syf, oblepione zawory, kanały dolotowe, słuchajcie, czarne, praktycznie no prawie, że jak w dieslu. Także tutaj będziemy to sobie wszystko czyścić metodą orzeszkowania, czyli urządzeniem, który czyści doloty przy pomocy granulatu z łupin orzecha. Także to sobie wyczyścimy wszystkie doloty. Kolektor, słuchajcie, ssący też był troszeczkę zawalony. Nie było jakiejś mega tragedii. Oczywiście nie ma co porównywać do diesla, bo w dieslu tutaj no, byłoby masakra. Ale i tak było dosyć brudno, szczególnie gdzieś tutaj przy klapkach. Sam kolektor, słuchajcie, moczył się półtora dnia. Także no, już jest w zasadzie wstępnie wyczyszczony, wymyty. Jakieś tam tylko zostały kwestie, powiedzmy, do picowania. Przepustnica tak samo namoczona, jeszcze jej nie czyściłem. No, także tutaj w zasadzie tyle z takich ogólnych informacji. Tak jak widać, ja już no, jestem w zasadzie no, już zaawansowany z pracą. Samej, słuchajcie, listwy wtryskowej nie trzeba demontować, tak jak widać. Także tutaj trochę mniej roboty. Jeżeli byśmy demontowali samą listwę wtryskową, no to w tym momencie zalecana by była wymiana na pewno uszczelnień pod wtryskami. Ale tutaj, kiedy ja oczywiście tego nie demontowałem, no to nie ma takiej potrzeby. Więc tak, ja ogólnie, tak jak mówię, zacznę od czyszczenia dolotów, zanim zacznę to składać. A może tylko chłodniczkę oleju sobie wrzucimy, żeby tam nam jakiś ewentualny syf nie leciał. Ale słuchajcie, chciałbym spróbować sobie jedną rzecz, bo tak, tego kółka spróbuję nie ruszyć i w zasadzie, no mówię, do wymiany paska powinno się to kółko odkręcić. Ja stary pasek zdjąłem, słuchajcie, jakoś mi się udało zdjąć bez odkręcania. Tak jak widać, ten pasek jest tutaj. I w zasadzie nic się z nim nie stało. Ale tak, próbowałem, słuchajcie, z nowym paskiem. No i troszeczkę tak jest ciężka, bo tam dużo nie brakuje. Ale mówię, nie chcę go pchać, słuchajcie, nie chcę go pchać na siłę. Więc zrobię sobie, słuchajcie, inaczej. Tu naprawdę dużo nie brakuje. Zrobię sobie inaczej. A mianowicie tak, że zobaczcie, tutaj założyłem sobie na koło pasowe klucz. Tu idzie 24 na takiej śmiesznej przedłużce. O. I za przy pomocy sobie małej grzechotki zakręcę sobie wałem korbowym. No i słuchajcie, spróbuję sobie taką metodą na okrętkę założyć ten pasek. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No aż sam jestem ciekaw. Dobra, może będzie to dobrze widać. Mam nadzieję, że tutaj się nic nam tutaj, że kamera nam nie spadnie. O. No i dobra. I teraz tak, próbujemy. Poczekajcie, w tą stronę, tu muszę dać pasek, tak. O. Nie wiem, czy to się uda. Zobaczymy. A nie, powiem wam, że
chyba wchodzi pasek. No, ciężko, bo ciężko, ale coś tam trochę wchodzi. No ale nic, spróbujemy jeszcze raz. Zaskoczył mi klucz. Nawet bez tego wchodzi. Wejdzie. O, no i dobra. Siedzi. No i zobaczcie, z paskiem nic się... No kurde, klucz mi spadł. Z paskiem nic się kompletnie nie stało. Zobaczcie. Pasek jest cały, żadnych zadrapań. Czyli jednak można bez zdjęcia kółka. No i dobra, pasek mamy założony. Dobra, a ja się biorę za czyszczenie dolotów. A jeszcze wam tylko pokażę ten klucz w całości. Zobaczcie. To jest taki kluczyk. Na pewno go widzieliście nieraz. I zobaczcie, kręcimy sobie tu grzechotką. O. Także powiem wam, sprytne naprawdę urządzonko. Często, słuchajcie, się przydaje. O, jeszcze zobaczcie, na początku filmu widzieliście, jak stara uszczelka była zlicowana tutaj z podstawą filtra oleju. A zobaczcie, jak wygląda nowa uszczelka. Zobaczcie, ile odstaje. Ona już jest włożona do końca. O, zobaczcie. Odstaje jakieś, nie wiem, 2,5 mm. No, 2,5 mm. A stara uszczelka była idealnie równo z przyrnią. Tak była uklepana. Soak into my skin.
Dobra, słuchajcie, doloty poczyszczone, kolektor również już gotowy w zasadzie do montażu, trzeba tylko założyć nowe uszczelki. Pokażę Wam, jak to wszystko wyszło. O, zobaczcie. Jak z fabryki. Wyszło idealnie. No, także teraz możemy się, tutaj oczywiście też już poczyszczone są wszystkie przygnie. No, także możemy się wziąć już za wrzutę naszej pompy, naszego zespołu zarządzania układem chłodzenia, sterowania chłodzeniem. I tak, słuchajcie, ja tutaj sobie wykręciłem, zobaczcie, jedną śrubkę stąd. Dlaczego ją wykręciłem? Ponieważ, słuchajcie, mamy jeszcze do założenia, zobaczcie, taką osłonkę tutaj z jakby z takim chłodzeniem paska może. O, i tutaj, słuchajcie, musimy tą osłonkę tu przykręcić. Aha, i jeszcze muszę tą śrubę też wykręcić. Bo w tych dwóch miejscach, zobaczcie, o, widzicie? Mocujemy tutaj tą osłonkę, także tą śrubkę też muszę jeszcze wykręcić. No, tak to wygląda. No i tak, słuchajcie, w zasadzie, tak jak widzieliście, pasek udało się założyć bez zdejmowania kółka. Tak jak stary pasek, tak jak mówiłem, musiałem sobie pomóc śrubokrętem płaskim, żeby go po prostu wycisnąć, przecisnąć tutaj przez kołnierz. To nowy pasek udało mi się normalnie palcami wcisnąć. Nie wszedł on idealnie luźno, ale słuchajcie, na tyle, że nie trzeba było go jakoś tam maltretować, żeby wskoczył. Ale wskoczył, jak widzieliście, spoko. Ale jeżeli wy, słuchajcie, chcielibyście jednak to kółko zębate zdjąć, to musicie, słuchajcie, pamiętać o jednej rzeczy. To kółko jest połączone wałkiem z, słuchajcie, układem rozrządu. I teraz tak, nie możecie, słuchajcie, bez zablokowania odkręcać i dokręcać tego koła, tej śrubki tutaj centralnej, tutaj od czoła. Ponieważ, słuchajcie, w tych silnikach, no różnie to bywa z napinaczami rozrządu oczywiście, z napinaczami łańcucha. I żeby nie było takiej sytuacji, słuchajcie, że tam ktoś może wcześniej za mocno dokręcił, albo no różnie to bywa, albo śruba nie będzie się chciała odkręcić, albo przy samym dokręcaniu, to żeby, słuchajcie, wam coś się nie przestawiło. Różnie to bywa, słuchajcie, lepiej dmuchać na zimne. Dlatego, słuchajcie, jak ja bym to zrobił? Mi się wydaje, że ja bym to zrobił w ten sposób, że stary pasek założyłbym tak jak tutaj na kółko, czy tam go przeciął, nieważne. I, słuchajcie, złapałbym tutaj przez pasek za koło żabą i spróbowałbym może w ten sposób odkręcać i dokręcać. Chodzi o to oczywiście, żeby nie uszkodzić zębów kółka. Ewentualnie można by sobie dorobić taki przyrząd, który no w taki sposób oczywiście, żeby również nie uszkodził nam zębów. Zablokował nam tutaj uzębienie, koło na uzębieniu. Przy dokręcaniu przy odkręcaniu i dokręcaniu, no tak właśnie, żeby koło nam żebyśmy koło mieli zablokowane, ale żeby właśnie nie uszkodzić zębów. Dlatego tutaj no inwencja twórcza, no ale jak widzieliście, no da rady zrobić to bez zdejmowania koła.
Także tutaj nie było takiej potrzeby. Na pewno, słuchajcie, wygodnie też było przy odkręcaniu, dokręcaniu zdemontować sobie czujnik ciśnienia oleju. Zrobiłoby się na pewno troszeczkę więcej miejsca, no ale to nie jest jakieś szczególnie ważne. To już, słuchajcie, każdy według siebie. Dobra, więc tak, wrzucamy sobie pompę. Czy coś tu jeszcze miałem powiedzieć? Nie, pozatykamy sobie te kanały, żeby nam coś tutaj przypadkiem nie wleciało. Lepiej dmuchać na zimne. No i dobra. To ja w takim razie sobie, mówię, odkręcam już tą śrubkę i będziemy sobie wrzucać. Oczywiście tu musimy jeszcze zdjąć osłonkę z wirniczka. No. Dobra, więc tak, ja sobie to przygotuję i zaraz będziemy sobie wrzucać cały zestaw pompy wody. Ja na wszelki wypadek, słuchajcie, zamówiłem sobie jeszcze świece zapłonowe. Sprawdzę jeszcze, słuchajcie, bo też nie wiadomo kiedy tutaj, słuchajcie, te świece były wcześniej wymieniane. Mówię, auto świeży zakup. Także nie wiadomo, co tutaj się wcześniej działo. I tutaj, słuchajcie, odnośnie świec również będzie bardzo, słuchajcie, bardzo ważna uwaga, ponieważ, słuchajcie, w tych silnikach świec nie wymienia się od tak, słuchajcie, wykręcając stare świece i wkręcając i dokręcając na pałę. Tutaj, słuchajcie, są restrykcyjne wymogi, które naprawdę są bardzo, bardzo ważne przy wymianie świec zapłonowych, ale o tym wspomnę Wam już za chwilę, jak zrobimy sobie kontrolę. Jeżeli świece będą wyglądały ładnie, to je zostawimy, a jeżeli będą już wykazywały zużycie, no to w zanadrzu mamy nowe. Mówię, zamówiłem je profilaktycznie, tak żeby to już, mówię, wszystko ładnie pracowało, tutaj żeby tutaj właściciel auta sobie bezproblemowo już dłuższy czas tym autem jeździł. Oleje, filtry ponoć były wymieniane jakoś niedawno, gdzieś tu jest przebiegówka nawet. No, w czerwcu były wymieniane, czyli ogólnie stosunkowo niedawno, więc tego nie trzeba robić. No ale całą tą resztę i przy okazji tego, co robimy, no to warto sobie tutaj ogarnąć. I oczywiście jeszcze jedną rzecz będziemy robić. Nie wiem, czy to pokażę, ale będziemy sobie wymieniać olej w tylnym moście. Ale to tak przy okazji. Zobaczę, jak się zmieścimy jeszcze z czasem, to jeszcze wam to pokażę. No to dobra. Aha, i nie wiem, czy jeszcze wspominałem o jednej rzeczy, że słuchajcie, zamówiłem, gdzie on jest? Już nie wiem, czy ja o tym wspominałem. Ten przewodzik. Zobaczcie, ten przewód. Tutaj jak robiłem sobie dojście do, ogólnie przy zdjęciu kolektora, dojście do pompy, to musiałem sobie, słuchajcie, wypiąć sobie ten, tutaj przewód. On jest w formie, tutaj, słuchajcie, na końcu takiego trójnika. On wchodzi, to jest przewód przelewowy do zbiorniczka, od zbiorniczka wyrównawczego do chłodnicy. Tutaj mamy, zobaczcie, przyłącze, pyk i pyk. I tutaj łączymy bezpośrednio przez ten kruciec. I słuchajcie, podczas wypinania tego przewodu ułamał mi się sam środek, po prostu pękł w rękach, skruszył się, znaczy on został tutaj w środku, w krótcu zbiorniczka. Ja go, słuchajcie, skleiłem takim bardzo mocnym klejem z Wyrta, ale słuchajcie, nie chciałbym tak oddawać auta. Skleiłem go w razie W prowizorycznie, zanim przyjdzie, słuchajcie, nowy przewód, ale zamówiłem już nowy przewód, także nowy przewód już idzie, nowy, oryginalny. Więc będziemy sobie tak czy siak zakładać nowy. No nie chciałbym po prostu wypuszczać auta z czymś takim, z takim klejonym elementem. No mimo tego, że to, słuchajcie, bardzo mocny klej, to jednak słuchajcie, ja nie miałbym pewności, że to będzie trzymać. Zobaczcie, to jest naprawdę mega mocny klej. No ale mówię, nie będziemy ryzykować, także ten przewodzik leci sobie nowy. Nie wiem, czy z przegrzania, czy już ze starości, czy po prostu z takiego materiału już robią te auta, że po prostu się wszystko rozsypuje w rękach. Nie mam pojęcia. No dobra, ja, słuchajcie, oczywiście tutaj silikonu nie daję tutaj na te przylgnie.
Nie jestem, słuchajcie, za tym. Jeżeli przylgnie są równo, bo czasami jest tak na przykład, że przylgnia na przykład jest, nie wiem, chropowata już ze starości, przykorodowana na przykład, mimo tego, że oczyścimy, że jest czysty metal, ale są takie chropowatości, no to mimo tego, że daje na przykład nowy element, są nowe uszczelki elastyczne, to ja jednak wolę sobie czasami posmarować delikatnie masą uszczelniającą. Oczywiście wszystko w ramach, słuchajcie, zdrowego rozsądku. Czyli delikatnie, nie tak, słuchajcie, jak tutaj, o, że nawalone z silikonu, że aż tam powłaziło do chłodniczki. Tylko po prostu delikatnie, tak żeby stworzyć taką warstwę dodatkową uszczelniającą. Ale tutaj nie ma takiej potrzeby, bo przylgnia tutaj, tak jak mówię, jest ładna, wyczyszczona, więc tutaj takiej potrzeby nie będzie. Dobra, to co, wrzucamy pompę. Wrzucamy pompę i składamy wszystko do kupy. A i teraz tak, jeszcze ten łącznik, ten kruciec, który idzie między chłodniczką oleju a tutaj zespołem pompy w tym miejscu. To słuchajcie, te dwa o-ringi ja sobie jeszcze je przesmaruję tą pastą do układu hamulcowego. To jest pasta, która nie rozpuszcza gumy, nie wchodzi w reakcję, jest neutralna. Chodzi o to, żeby o-ring gdzieś tam się, chociaż nie powinien, ale nie powinien się podwinąć, ale łatwiej, słuchajcie, nam wskoczy na swoje miejsce, także nie będziemy się tutaj musieli jakoś specjalnie siłować, żeby nam wskoczył tu, czy do chłodniczki. Jeszcze zaraz zobaczę w ogóle, z której strony, tu muszę jeszcze zaślepkę zdjąć. Zobaczę jeszcze, z której strony włożę najpierw, czy najpierw do chłodniczki, czy tutaj. Zobaczymy, jak tutaj będziemy celować pompą wody. No dobra, to składamy dalej. No dobra, to tak, bierzemy się za wrzutę pompy. Przesmarujemy sobie tylko kruciec. I słuchajcie, najpierw chyba ja sobie go wrzucę w chłodniczkę oleju. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra. Zdejmujemy zaślepkę. O. Patrzcie, jak się wyślizguje skubana. Patrzcie, jak wyłazi. No skubana. No siedź. Dobra. Siedzi. No i dobra. No i tak, bierzemy naszą pompę. Dobra. I teraz tak, najpierw sobie chyba założymy pasek na wirnik. O. Dobra, pasek siedzi. I teraz musimy trafić krućcem. Czekajcie, nic nie widzę. Gdzie jest lampka? Tu jest. O, dobra, siedzi. Siedzi. Ok. Dobra.
Tutaj oczywiście już uprzedzam Wasze pytania. Tutaj, mimo tego, że napęd idzie oczywiście z rozrządu na pompę, no tutaj oczywiście samo ustawienie pompy nie ma kompletnie żadnego znaczenia. To tak samo jakbyście, słuchajcie, jakby pompa była w rozrządzie, pompa wody oczywiście, na żadne znaki nie ustawiamy, nie ma takiej najmniejszej potrzeby, żeby ustawiać na znaki. Jak podaje autodata, pompę dokręcamy momentem 9 Nm do bloku silnika. Ok. I tu jest jeszcze jedna śrubka gdzieś. O, jest tutaj. Czyli w sumie mamy 5 śrub, przy pomocy których cały zespół pompy jest montowany do bloku silnika. Ok. Dobra. To ustawimy sobie 9 niutków. Dobra, damy 10. Jeden w tą czy w tą. Dobra, jest. Ok. Teraz pykniemy to. I ostatnia. Dobra, i sobie dla pewności jeszcze sprawdzę resztę, ale wezmę sobie trochę krótszą przedłużkę. No i dobra. Pompa dokręcona. Łącznik ładnie siedzi. No i dobra. Oczywiście, słuchajcie, nie możemy zapomnieć tutaj o wtyczce na zasilanie pompy. Ja sobie jeszcze ją wydmucham powietrzem sprężonym. Przy tym całym rozbieraniu
mogło gdzieś tam się trochę dostać wody. Nie chcielibyśmy, żeby tam jakieś zakłócenia były. Dobra. I zapinamy sobie wtyczkę na sterownik. O, pompy. Na aktuator. No i dobra. Więc tak, pompa zamontowana. Pasek ładnie siedzi. Równiutko. To możemy zakładać osłonkę. Gdzie lecisz? Dobra. Ok. No to dobra. Pompę mamy zamontowaną. Także teraz w zasadzie możemy sobie podpiąć węże. I będziemy mogli sobie już rzucać powoli kolektor ssący. Ok. No, także pokrótce tak wyglądał montaż zespołu pompy. Nic trudnego.
No i tak, wszystko mamy już poskładane. Także tutaj już wszystko jest na gotowo. Na razie na sztukę wrzuciłem ten wężyk, który tutaj kleiłem, który był pęknięty. Po to, żeby, słuchajcie, odpowietrzyć układ. Jutro przyjdzie nowy wężyk, więc sobie go zmienimy. Tu już nie będzie dużo roboty. No, a teraz, słuchajcie, już mam podpiętą całą maszynerię do napełniania układu chłodzenia podciśnieniowo. Czyli robimy sobie wstępne napełnianie, a później i tak jeszcze puścimy sobie procedurę komputerem. Ale na razie, póki co, to zrobimy sobie to podciśnieniowo. No dobra, to działamy. Ok, ja sobie najpierw wytworzę próżnię. Węże już się zasysają, zobaczcie. I teraz sobie powoli sterując no i lecimy. Płyn nam schodzi ze zbiorniczka. Oczywiście trzeba będzie procedurę powtarzać, bo za jednym zamachem nie da rady tego zrobić. Ale zobaczcie, ciągnie elegancko. No tutaj przy tych skomplikowanych układach chłodzenia, no powiem Wam, że napełnianie podciśnieniowe to chyba jedna z najlepszych, w zasadzie no chyba najlepsza metoda, wiadomo, obok komputera. Bo no niestety zwykłym, tradycyjnym sposobem tutaj się tego niestety układu nie odpowietrzy. Dobra, zeszło nam już podciśnienie. Także kolejna dawka podciśnienia. Węże znowu się zassały. No i dobra, wydaje się, że to by było na tyle. Także tutaj więcej już płynu. Zresztą praktycznie cały płyn został wyssany, ale tu już tej resztki już nawet nie chcę ciągnąć. Więc wygląda na to, że się nasycił. No ale mówię, tak czy siak i tak będziemy musieli sobie tutaj puścić tak jeszcze procedurę komputerową. Także ja sobie sprzęt teraz odpinam i myślę, że chyba pokusimy się o odpalenie auta na tym klejonym krućcu. Myślę, że powinien trzymać, chociaż tutaj do końca naprawy auta. Także sobie go odpalimy i podłączymy sobie naszego King Bolena, którego będziemy za chwilkę testować. A, oczywiście jeszcze przed odpaleniem musimy, słuchajcie, zrobić jeszcze jedną rzecz, czyli sprawdzić świece zapłonowe, ewentualnie wymienić. I słuchajcie, już Wam powiem, że chyba świece były
nie były od dłuższego czasu wymieniane. Bo powiem Wam, że cewki, fajki cewek tak były poprzyklejane, słuchajcie, do świec, że ja nie mogłem wyciągnąć, słuchajcie, cewek, a w zasadzie tych gumowych fajek, bo po prostu były, tak mi się wydaje, chyba zwulkanizowane ze świecami. I teraz tak, na początku, zanim w ogóle odkręcimy świecę, to musimy sobie wydmuchać gniazda, żeby się nie okazało, słuchajcie, że jakiś paproch, jakiś syf będzie leżał gdzieś wokół świecy, obok świecy i przy wykręceniu ten paproch, jakiś brud nam wpadnie do cylindra, tego byśmy nie chcieli. Także wydmuchujemy sobie sprężony powietrzem. I słuchajcie, tutaj w tym momencie jest bardzo, bardzo mega istotna sprawa przy montażu świec w tych silnikach. W zasadzie we wszystkich silnikach TFSI, FSI, TFSI. Bardzo istotną sprawą jest, słuchajcie,